Cześć i witam Was z Barcelony. Pokażę Wam miejsca i zabytki, które powinniście zwiedzić, będąc tutaj na 2-3-dniowej wycieczce. Będziemy m.in. na La Rambli, na wzgórzu Montjuïc, na meczu Barcelony oraz w środku w Sagradzie Familie. Zapraszam Was na wycieczkę po Barcelonie. Podróż po Barcelonie proponuję rozpocząć przy ulicy, na której znajdują się dwa budynki zaprojektowane przez Gaudiego. Ta ulica kończy swój bieg właśnie tutaj, na placu Katalońskim. To na tym placu możecie zobaczyć również tutejszych kodowców, czyli katalońskich obrońców demokracji. To na tym placu również piłkarze i kibice Barcelony świętują swoje kolejne mistrzostwa, a stąd kilka metrów dalej zaczyna się najsłynniejszy deptak, czyli La Rambla. La Rambla to deptak o długości około 1 km, na którym to codziennie znajduje się kilkanaście tysięcy osób. I to tutaj, w sierpniu 2017 roku, miał miejsce zamach terrorystyczny, do którego przyznało się państwo islamskie. Terrorysta za pomocą białej ciężarówki wjechał od strony placu Hiszpańskiego na ten deptak i po przejechaniu 600 metrów zabił kilkanaście osób. Attack Yeah, this over here. Yeah. The guns over there, crash all this was crushed, yeah. and in the middle of the Ramblas, when you will see the mirror mosaic in the middle, was stopped there. Aha. Yes, but for electric failure, not for the people stop it. Aha. The track was break, Broken, if no, all the Ramblas. Okay. So he get here from the Yes, behind the other post like this, and then over there, all this down, all this zone was break, and continues. Terroryście zepsuł się samochód na kolorowej mozaice, która znajduje się w jakiejś 3/4 odległości całej La Rambli. Wcześniej po waszej prawej stronie ukaże się targ owocowo-warzywny, na którym będziecie mogli zakupić jakiś drobny posiłek. Pod numerem 40 po lewej stronie znajduje się stosowna tablica pamiątkowa, na której widnieje informacja, że w tym miejscu dwukrotnie zatrzymał się nasz Fryderyk Chopin. La Rambla kończy się dużą kolumną Columba. Jest to najwyższa kolumna Columba na świecie. Ma ona ponad 60 metrów i upamiętnia jego powrót z wyprawy do Indii. Dalszy dzień podróży możecie zakończyć w porcie. Po wizycie na La Rambli udaliśmy się do parku Güell. Podróż piechotą zajmuje około 45 minut, więc dla mniej wytrwałych polecam dojazd metrem. Park ten jest podzielony na dwie części. Jedna część, ta darmowa, ona ma charakter takiego typowego parku miejskiego. Ta druga część, już płatna, ona zawiera wszystkie najbardziej charakterystyczne budynki Gaudiego, które to zaprojektował na prośbę jego przyjaciela Eusebi Güella. No i spotkała nas niemiła niespodzianka, bo nie dość, że tutaj trzeba swoje odstać przy bramkach wejściowych, no to żeby kupić bilet należy wstrzelić się w wolne okienko i te wejścia są reglamentowane i następne wejście jest za 1,5 godziny dopiero. Więc musicie, pomimo tego, że jest luty, więc poza sezonem jesteśmy, więc musicie się liczyć z tym, że po wejściu tutaj na górę, szczególnie w sezonie, no możecie tutaj w ogóle nie wejść.
Sagradę Familię dostaniecie się bez problemu, bo nawet tutaj krzyżują się dwie linie metra. Na miejscu proponuję Wam obejść tą bazylikę dookoła, aby zobaczyć szczegóły tego arcydzieła zaprojektowanego przez Gaudiego. A jeśli chcecie wejść do środka, to bilet dla osoby dorosłej kosztuje 15 euro, a dzieci do lat 11 wchodzą tam za darmo. Gdy Gaudi osobiście nadzorował budowanie tego kościoła, to tutaj dookoła pasły się krowy i kury. A ze względu na te detale, jakie ma fasada oraz nawa główna, no to do dzisiaj nie udało się ukończyć tej budowli. Najbliższa data ukończenia to 2026 rok. Sagrada Familia była naszym ostatnim punktem, jaki mieliśmy okazję zobaczyć w tym pierwszym dniu zwiedzania Barcelony. Na resztę wieczoru postanowiliśmy udać się do swoich pokoi, po to, aby zregenerować siły i przygotować się na drugi dzień zwiedzania Barcelony. No a dla mnie on był dosyć szczególny, bo postanowiłem go zwiedzić na sportowo, a konkretnie poznając historię sportu. Dzisiejszy pochmurny dzień zaczynam w wzgórzu Montjuïc. Jest to wzgórze, na którym znajduje się m.in. Stadion Olimpijski z 1992 roku, tor Formuły 1 oraz zamek, z którego rozpościera się bardzo fajny widok na Dolne Miasto. Ja obecnie będę udawał się właśnie w stronę stadionu, ale jeśli chodzi o praktyczne informacje, to tutaj można się dostać na 3 sposoby. Można oczywiście wejść tutaj pieszo i podróż z Placu Hiszpańskiego zajmuje około pół godziny. Można się tutaj również dostać kolejką napowietrzną z portu. Jednak ta kolejka jest obecnie w remoncie, bo od połowy stycznia do połowy lutego jest przeprowadzony tutaj remont, takie prace konserwacyjne. Więc ja tutaj dostałem się na tym trzecim sposobem. Jest to kolejka wąskotorowa, której to stacja początkowa znajduje się na stacji metra Paralel. Jest to zielona stacja metra. I co fajne, możecie tutaj na górę wjechać na tym samym bilecie, na którym to podróżowaliście metrem. Na stadion traficie bez problemu, ponieważ na całym wzgórzu są odpowiednie znaki kierujące właśnie w to miejsce. Wejście jest tutaj darmowe i po przejściu przez główną bramę ukaże Wam się płyta stadionu, na której to przeprowadzono otwarcie i zamknięcie Igrzysk Olimpijskich w 1992 roku. Przez wielu obserwatorów ceremonia otwarcia Igrzysk w Barcelonie jest uważana za jedną z najlepszych w historii olimpiad, ponieważ to tutaj właśnie niepełnosprawny łucznik swoją ognistą strzałą trafił w znicz olimpijski, rozpoczynając tą olimpiadę. Z perspektywy czasu ta olimpiada jest bardzo historyczna, ponieważ to na tej olimpiadzie wystąpiły po raz pierwszy takie państwa jak Litwa, Łotwa, Estonia czy Chorwacja. To tutaj też wschodnie i zachodnie Niemcy wystąpiły już pod jedną flagą RFN-u. No ale to też była ostatnia olimpiada dla Czechosłowacji. Dla nas to jest jednak bardzo pamiętliwa i bardzo ważna olimpiada, ponieważ to na tej olimpiadzie Juskowiak, Wałdoch czy Kowalczyk razem z pozostałymi chłopakami zdobyli tutaj srebrny medal w piłce nożnej. Brzęczek. Nie ma spalonego, znakomita sytuacja, gol! 2-2, Ryszard Staniek. Tak, proszę Państwa, jeszcze Polska nie zginęła, walczymy do końca. Tuż przy stadionie znajduje się droga, na której rozgrywano Grand Prix Formuły 1. Wzgórze Montjuïc czterokrotnie gościło najszybszych kierowców świata. Jednak w 1975 roku wydarzyła tutaj się bardzo poważna tragedia. Tor Montjuïc był uważany za jeden z najlepszych torów wyścigowych na świecie. Jednak właśnie w 1975 roku na jednym z okrążeń jeden z bolidów wypadł z toru i zabił 5 osób. On the beginning of lap 26, everything goes terribly wrong. Stommelen suddenly loses the wing of his Lola, the German flies away and crashes into the grill. The driver is seriously injured, 5 people are dead and 10 injured. The race is stopped. Kończąc zwiedzanie Stadionu Olimpijskiego i toru Montjuïc, postanowiłem udać się na wzgórze zamkowe, licząc się z tym, że już bezpośrednio z zamku będę mógł zobaczyć przepiękny widok na Dolne Miasto. A jak było naprawdę, sami zobaczycie. Zamek jest zwieńczeniem wzgórza i powstał on w XVIII wieku.
To miejsce jednak nie kojarzy się dobrze Katalończykom, ponieważ to tutaj generał Franco więził i torturował katalońskich nacjonalistów. Obecnie właścicielem zamku jest Rada Miasta, która postanowiła wprowadzić opłaty. Koszt wejścia do zamku wynosi 5 euro, jednak każdą pierwszą niedzielę miesiąca można wejść za darmo oraz w każdą niedzielę od godziny 15 wstęp również jest darmowy. Ja nie będę wchodził na zamek, bo wszyscy, którzy wychodzą z tego zamku, mówią, że i tak przy obecnej pogodzie nic nie widać. Znaczy nie widać nic, co się dzieje na mieście, bo tam u góry wieje, pada, no na mieście jest jeszcze dodatkowa mgła. Ja jednak obok zamku widzę kilka punktów widokowych, gdzie w ciszy i spokoju będziecie mogli zobaczyć dolne miasto, no poprzecinane pniami drzew, ale jednak. Na wzgórze Montjuïc musicie sobie przeznaczyć jakieś 3-4 godziny. Jeśli idziecie tam jeszcze z dziećmi i dodatkowo te dzieci są w wózku, no to doliczcie sobie jeszcze 1 godzinę do tego. Ja obecnie schodzę z tego wzgórza, idę w stronę Placu Hiszpańskiego, jednak po drodze pokażę Wam jedno z najbardziej charakterystycznych i atrakcyjnych miejsc tej części Barcelony. We're falling into great unknown. You're all that I need, I'm all that you need. So just let it be, baby. Tym miejscem, które opisywałem, jest obiekt za mną. Jest to magiczna fontanna. To tutaj codziennie około godziny 19-20, no w zależności od pory roku, odbywają się fantastyczne pokazy wodne, które obserwuje tysiące ludzi. No i ja mam takiego pecha, że akurat fontana jest w remoncie. Mając nadzieję, że limit pH został wykorzystany, na drugi dzień postanowiłem udać się na mecz FC Barcelony. A przy okazji, idąc do centrum miasta, zauważyliśmy, że nieopodal łuku triumfalnego została zorganizowana meta półmaratonu barcelońskiego. No w ogóle mam wrażenie, że nieco sportowy odcinek nam się zrobił. No ale wracając do meczu FC Barcelony, czy tam pech nadal mnie prześladował? I got too drunk or I took too much. Can't remember, now I can't stand up. But I want you back here, sipping on cold whiskey. Can I take that back, like the heart you kept? Drink our memories, the bed you slept. I don't want you back here, but it's you that I'm missing. I don't need your love. 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 No i po meczu, stadion jest świetny, atmosfera bardzo fajna, ale za to mecz słaby. No tutaj Messi, spółka się nie popisali, 0-0, no nudy, po prostu nic nie grali. Liczyłem na to, że jednak jakieś bramki padną, ale no niestety się przeliczyłem. Polecam tutaj przyjść, bilety można kupić na stronie klubu, więc żadnego problemu nie ma, jest bardzo łatwo, kartą kredytową można zapłacić przelewem, no naprawdę jakiejś tam, nie ma jakiejś większej filozofii. A myślę, że to jest jedno z najważniejszych miejsc dla każdego kibica, a szczególnie kibica Barcelony.